Tu Agata K. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami poradami i wskazówkami, jak przetrwać, jak przeżyć długą podróż samolotem. Czasami do miejsc, do których chcemy się dostać, trzeba niestety dolecieć tym samolotem i czasami trzeba w nim spędzić ponad 12 godzin. Mam ze sobą kilkadziesiąt takich podróży. Zaczynamy. Jeśli masz zamiar nadać główny bagaż, czego osobiście nie polecam, niedługo zrobię filmik, jak się spakować w bagaż podręczny na roczną podróż po świecie. Więcej niż to, co się zmieści w bagażu podręcznym, nie musicie ze sobą zabierać. No ale to jest jakaś tam moja osobista opinia, z którą niekoniecznie się musicie zgadzać. Tak więc, jeśli musicie już nadawać bagaż główny, spróbujcie znaleźć walizkę lub plecak, które nie będą czarne. A jeśli już musicie nadać czarną walizkę, to przyklejcie do niej jakieś wstążki, coś mocno rozpoznawalnego, które po pierwsze ani się nie odczepi, po drugie nie zaczepi się na tych wszystkich taśmach, przez które przechodzą te bagaże, żeby walizka nie została na lotnisku, z którego my odlatujemy. Do dużego bagażu nie wkładaj kluczy ani od domu, ani od samochodu, ani żadnych dokumentów. Nie wkładaj niczego, co jest ważne, wartościowe, i też niczego, bez czego nie możecie się obyć co najmniej 48 do 56 godzin po przylocie do danego miejsca. Jeśli podróżujesz z plecakiem podręcznym i przewozisz kosmetyki, bardzo ważna informacja, wszystkie kosmetyki muszą się zmieścić w jednolitrowym, przezroczystym opakowaniu, takim jak to, tylko większym. To taka nowa zasada, że wszystko musi się zmieścić w jednej torebce. Wcześniej tak nie było, teraz tak jest, o czym się przekonałam na własnej skórze i musiałam się nieźle nagimnastykować, żeby mi moich rzeczy nie wyrzucili. Tam, gdzie lecimy, szczególnie jeśli to są takie dłuższe loty, jest zmiana strefy czasowej. Chce nam się spać, jak jest jeszcze jasno, chce nam się jeść w ciągu nocy i tak dalej, i tak dalej. To jest tak zwany jetlag, spowodowany tym, że jest zupełnie inna godzina niż ta, do której jesteśmy przystosowani. Walkę z jetlagiem należy zacząć jakieś 4 dni, 3 dni co najmniej przed. Należy wtedy jeść mniejsze posiłki i częściej. Takie proste rozwiązanie może nam walkę z jetlagiem ułatwić. Tak a propos jedzenia. Jeśli masz jakieś wymagania żywieniowe, powinniście o tym poinformować swoją linię lotniczą od razu przy rezerwacji lub co najmniej 48 godzin przed wylotem. Ja przeważnie zamawiam sobie jedzenie wegetariańskie, azjatyckie, jeśli jest ono dostępne, dlatego że jest ono o wiele smaczniejsze. Jeśli jesteś głodomorkiem, to możesz na pokład samolotu wnieść jakieś jedzenie. Tylko błagam Cię, żeby to nie była kanapka z jajkiem czy jakiś kebab z cebulą. W imieniu swoim i wszystkich pasażerów. Takim dobrym rozwiązaniem dla mnie jest marchewka, jabłko, orzeszki i też czekolada gorzka. Wwożenie jedzenia do różnych krajów poza Unią Europejską nie jest dozwolone. Na przykład w Nowej Zelandii skanują wszystkie bagaże, żeby zobaczyć, czy ludzie nie przewożą jabłek czy bananów i są bardzo duże. Dlatego poinformujcie się, zanim dolecicie do miejsca. Powietrze w samolocie jest o wiele suchsze. Należy więc pić sporo wody. Przed wylotem najlepiej zjeść jakieś warzywa lub owoce, które są nawadniające dla organizmu, jak na przykład ogórki, tylko świeże, nie kiszone, także na przykład arbuzy czy melony. Chia, nawodniona chia też bardzo dobrze nawadnia organizm, dlatego że uwalnia wodę tak
po trochu. Miej też przy sobie w bagażu podróżnym krem nawilżający. Przynieś swoją własną butelkę z wodą do samolotu. Jak ci się woda skończy, poproś stewardessę, żeby ci ją napełniła. Nigdy, absolutnie nigdy nie pij wody z kranu w samolocie. Przed wylotem weź aspirynę. Jeśli lot jest dłuższy niż 8 godzin, weź kolejną po 5-6 godzinach lotu. Jeśli masz okres, nie bierz aspiryny. Jakakolwiek praca mięśni na pokładzie samolotu jest mocno wskazana, bo wtedy pomagamy swojemu krążeniu, żeby wróciło te spuchnięte nogi. Odpraw się online. Przeważnie możesz to zrobić 24 czy 12 godzin przed wylotem. W ten sposób będziesz mieć pierwszeństwo w wyborze miejsca w samolocie. No i teraz tak. Gdzie siedzieć? A że przy oknie, a że przodem, a że bokiem. Zależy. Jeśli masz połączenie samolotowe lub lądujesz dosyć późno, możesz chcieć siedzieć bliżej początku samolotu. Też z przodu samolotu powietrze jest najświeższe. No i też jest najzimniej. Z tyłu samolotu jest cieplej. Najmniej chwieje w okolicach skrzydeł. No ale w okolicach skrzydeł nie za bardzo się widzi jakiekolwiek widoki. Wiele osób woli siedzieć przy korytarzu. Wtedy są w stanie wstać do łazienki, kiedy im się podoba, pochodzić po samolocie wtedy, kiedy im się podoba, bez proszenia pasażera obok, żeby się też podniósł, bo na przykład może śpi. Więc trochę ci daje więcej takiej elastyczności. I ja osobiście wolę miejsce przy oknie, dlatego że wtedy opierając się o ścianę samolotu łatwiej mi się będzie spać. A do łazienki wstaję, kiedy osoby obok mnie wstają. Przynajmniej się staram. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez TripAdvisor'a w 2011 ponad 1/3 pasażerów byłaby w stanie dopłacić do swojego biletu lotniczego tylko za to, żeby nie siedzieć przy dzieciach. Nie ma jeszcze takiej opcji, żeby sobie zabukować miejsce, które by mówiło z daleka od dzieci, ale możemy trochę zhakować system. Jeśli będziecie mieć miejsce przy wyjściu ewakuacyjnym, tam na pewno nie będzie dzieci. Też możecie unikać miejsc, które są blisko tej takiej przedziałki między kabinami. To, gdzie taka przedziałka jest, możemy sprawdzić szukając w internecie modelu samolotu, a bardzo często linia lotnicza informuje nas przy rezerwacji, jakim samolotem będziemy lecieć. Jeśli samolot nie jest pełny, najlepiej jest poczekać do końca boardingu i dopiero wtedy wejść na pokład samolotu. Może się tak zdarzyć, że będziecie w stanie w ten sposób upolować najlepsze miejsca, czyli na przykład 3 miejsca wolne obok siebie. Można spytać stewardessy, czy to jest ok. A jeśli macie specjalny posiłek, który zamówiliście wcześniej, musicie poinformować stewardessę, dlatego że one mają te posiłki przypisane do miejsc samolotowych. Jak wchodzisz do samolotu, miej przygotowane już rzeczy, które będą niezbędne na czas trwania całego lotu. Czyli tutaj będzie ta maska na oczy, zatyczki do uszu lub słuchawki, wodę, książkę czy MP3, czy jakiegoś e-booka, gazetę. Co zawsze ze sobą zabieram do kabiny samolotowej, to są wełniane skarpetki i sarong. Sarong to jest takie coś, którym możecie się przykryć, który możecie użyć jako szal. W trakcie podróży on też mi robi za sukienkę, obrus, ręcznik, przykrycie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, żeby wszystkie elektroniczne sprzęty naładować przed wylotem i też ściągnąć to, czego chcecie słuchać, czy co chcecie czytać w trakcie lotu, tudzież w trakcie podróży, która następuje po locie. To niekoniecznie musi być muzyka, to mogą być też lekcje języka kraju, do którego akurat lecicie.
Miejcie przy sobie zawsze ciepłe rzeczy do ubrania. Ubierzcie się na tak zwaną cebulkę. Zanim wystartujecie, w samolocie będzie mocno gorąco. Później, w trakcie całego lotu, będzie raczej za zimno. Mówią, że to jest dla dobra pasażerów, żeby uniknąć niedotlenienia komórkowego, które powoduje mdlenie i jakieś tam jeszcze inne akcje, których chcemy uniknąć. Po zajęciu swojego miejsca zdejmij buty i zapnij pasy. I przestaw zegarek od razu na godzinę kraju, do którego lecisz. Miej zapięte pasy. Było wiele przypadków, w których były nieoczekiwane turbulencje i osoby z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa po prostu uderzyły głowami w sufit. is provided with a seatbelt. Bądźcie mili dla załogi. Tylko na tym zyskacie. Ich praca jest ciężka. Godziny są mocno rąbane. Coś o tym wiem, bo pracowałam na lotnisku. A tak naprawdę jakiekolwiek opóźnienia samolotu nie są winą załogi. I uwierzcie mi, oni też woleliby szybciej dolecieć, szybciej pójść do domu, szybciej skończyć pracę, dlatego że w większości linii lotniczych za nadgodziny się nie płaci. Skorzystaj z tego, że na dłuższych lotach przeważnie możesz sobie obejrzeć filmiki, te nowości i też klasyki. Spożytkuj też czas, by poczytać o miejscu, do którego lecisz. Czasami w samolotach dostępne są takie magazyny podróżnicze, dlatego że one przeważnie będą polecały takie najbardziej turystyczne miejsca i takie raczej najdroższe opcje. Ale dobrze przecież wiedzieć, co jest mocno turystyczne, co tak naprawdę w tym kraju można zobaczyć. Przed wylądowaniem zmień ubranie na dostosowane do lokalnych warunków pogodowych i kulturowych. O tym też inny odcinek. Jeśli już wiesz, że będziesz podróżować częściej, warte jest obczajenie tak zwanych kart frequent flyerów, na których możecie zbierać punkty. No i te punkty można na przykład później wymienić na dodatkowy jakiś krótki lot, tudzież jakąś zniżkę lub na przykład zwiększony limit bagażu podręcznego lub głównego. No to z mojej strony chyba wszystko. Jeśli macie jakieś inne porady, wskazówki, o których zapomniałam, podzielcie się z nami w komentarzach. Jeśli z jakąś wskazówką się zupełnie nie zgadzacie, też się ze mną podzielcie, na pewno Wam odpowiem. No dobra, to tyle. Buziaki. Pa! W jednolitrowym... No takie to nie.